Hejo! Jestem właśnie po pierwszym teście nowej dla mnie metody stylizacji włosów, którą odkryłam niedawno na YouTube na kanale Type of Beautiful. Jest to metoda Top Down Curl. I chodzi tutaj o to, że nie stylizujemy włosów, kiedy są ociekające, będąc pod prysznicem, tylko na stojąco, ale mając głowę pochyloną, więc jest to taki miks tego, co lubię, czyli stylizacji głową w dół, ale jednak kiedy włosy już nie są ociekające. Plus, co jest też jeszcze ciekawe, używamy przy tej metodzie aż 3, powiedziałabym nawet 3,5 kosmetyków do stylizacji, odżywki bez spłukiwania, kremu, żelu oraz pianki. Ale jeśli boicie się, bo macie na przykład cienkie włosy, rzadkie, które się łatwo obciążają, to absolutnie nie macie się czym martwić. Po prostu wybierzcie takie kosmetyki, które kochacie, które nie są dla Was obciążające i śmiało próbujcie razem ze mną tę metodę. W ogóle zachęcam Was wszystkich, ponieważ naprawdę jest to ciekawa sprawa. Co prawda sama stylizacja zajęła mi bardzo długo, ponieważ 24 minuty, ale to było też przy nagrywaniu tego tutaj na YouTube oraz na TikToka, więc też skupiałam się na tym, żeby faktycznie kamera to wszystko ujęła. Więc myślę, że gdybym już miała wprawę, gdyby to nie był mój pierwszy raz i gdybym tego wszystkiego nie nagrywała, to wyrobiłabym się powiedzmy w jakieś 15 minut. Ale teraz zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Na wstępie powiem jeszcze, jak wyglądało moje mycie. Moje włosy były ostatnio myte dokładnie tydzień temu. Ostatnio myłam je szamponem Wake It Up i sprawił, że nagle wytrzymały tydzień bez mycia i absolutnie nie było po nich tego widać, nie były włosy tłuste, a skóra głowy absolutnie mnie nie swędziała i nie było żadnych dolegliwości. Plus właśnie w tygodniu jakoś nie miałam zbyt dużo czasu i motywacji, żeby to zrobić, dlatego zrobiłam to dopiero dzisiaj i umyłam skórę głowy szamponem od Shea Moisture Rocher Butter, a na pierwsze i drugie O poszła odżywka od Anwen emolientowy irys. Kiedy spłukałam z włosów ostatnie O, czyli emolientowego irysa, zawinęłam włosy w turban z mojego ręcznika Hejowa i Zakręcownia i przyszłam tutaj przed kamerę, żeby Wam to wszystko prezentować, więc dalsze kosmetyki do stylizacji, odżywka bez spłukiwania, krem, pianka oraz żel zobaczycie już zaraz na tym tutorialu powiedzmy, a raczej na po prostu filmie z mojego pierwszego razu z tą metodą, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, plus później do testowania tej metody samodzielnie. Tak jak mówiłam wcześniej, od razu po spłukaniu ostatniej odżywki nałożyłam turban z ręcznika Hejowa i Zakręcownia i przyszłam przed kamerę. Na początku porządnie rozczesuję moje mokre włosy, niczym nie pokryte. To jest bardzo ważne, żeby wszystko tutaj było porządnie rozczesane, bez żadnego kołtuna, ponieważ ewentualne splątania będą nam później utrudniać pracę i stylizację, więc skupcie się na tym porządnie. Na początku aplikuję odżywkę bez spłukiwania od Giovanni. To jest najlżejsza odżywka bez spłukiwania, jaką kiedykolwiek testowałam. Z racji, że tutaj mamy takie stopniowe i piętrowe nakładanie stylizatorów, to uznałam, że wolę nałożyć taki lekki kosmetyk. Później moczę jeszcze porządnie moje włosy wodą z butelki z atomizera, ponieważ muszą być naprawdę mokre, nie mogą wysychać. I przygotowuję sobie spinkę żabkę. To jest akurat żabka z Pepco, która kosztuje około 3-4 zł. Tworzę sobie pierwszą partię, która powinna być na kształt litery U. Tutaj mi akurat to do końca nie wyszło, ale powiedzmy, że jest to U. Na początku porządnie rozczesuję sobie tę partię, przygotowuję ją pod stylizację, a później sięgam po żabkę i spinam sobie resztę włosów, która nie będzie mi teraz potrzebna. Teraz sięgam po piankę do nasady. Nakładam ją tylko i wyłącznie na moją nasadę włosów, aby podbić ją i żeby była większa objętość. Pamiętajcie, że nie wmasowuję tego w skórę głowy, a jedynie na włosy na samej górze. Teraz sięgam po krem stylizujący. To jest akurat krem od Kantu, wersja winogronowa. Biorę naprawdę odrobinę, ponieważ jest to dość ciężki i treściwy kosmetyk. Rozprowadzam go palcami po włosach, wczesując go, a następnie wczesuję jeszcze całą szczotką. Najważniejsze, aby włosy były cały czas mokre i porządnie rozczesane. Następnie sięgam po żel stylizujący. Tu akurat mam Giovanni, biorę odrobinkę i całość już później z tym żelem ugniatam. Nie rozprowadzam go, nie rozczesuję włosów ponownie, tylko już samo ugniatanie do samego końca. I ważne jest, aby słyszeć przy tym taki dźwięk ugniatania.
to właściwie tyle, teraz sięgamy po kolejne partie. W sumie zrobiłam 3 takie partie, pochylając głowę do dołu, a ostatnią partię zrobiłam nieco inaczej, ale to Wam oczywiście później pokażę. Czyli podsumowując, włosy muszą być bardzo mokre, muszą być porządnie rozczesane i aplikujemy pianka, krem oraz żel według takiej kolejności. Na początku oczywiście porządnie moczę tę partię, którą teraz się będę zajmować, później rozczesuję ją porządnie, żeby nie było żadnych splątań, wgniatam piankę w nasadę, a następnie sięgam po krem stylizujący, który będę rozprowadzać po długości włosów. Moczę jeszcze raz, aby wszystko porządnie wczesać, a następnie ugniatam całość z żelem stylizującym. Tutaj pokazałam, jak kończyłam drugą partię, zrobiłam jeszcze w międzyczasie trzecią, której już tutaj Wam nie pokazywałam, ponieważ robiłam ją identycznie i przy okazji jeszcze pochyliłam głowę na boki, żeby pogniatać całość, żeby włosy nie zostały tak z przodu. Teraz pokazałam Wam, że zostały mi takie 2 partie na samym dole, pokażę Wam tylko jedną, jak robię, podzieliłam to wszystko na pół, no i oczywiście teraz sięgam po piankę, którą wmasowuję w nasadę włosów i tutaj widzicie, że już robię to na stojąco, ponieważ nie zależy mi na jakimś wielkim odbiciu od nasady z tyłu głowy. Tutaj jakby piankami też za bardzo nie skinę, ponieważ i tak ta partia będzie na samym dole. Rozczesuję włosy, wczesuję w nie krem stylizujący, a następnie wgniatam żel stylizujący i to wszystko, czyli podsumowując, woda, rozczesywanie włosów, pianka, krem oraz żel. Tak prezentuje się właśnie ta metoda i tak prezentują się włosy, które później podsuszyłam z dyfuzorem. Jak widzicie, ta metoda sprawiła, że włosy bardzo są dobrze podkreślone, definicja jest tutaj widoczna, nie ma tutaj jakiegoś większego puchu, ewentualnie jakieś pojedyncze odstające włoski, ale przy tym też jest fajna objętość. Naprawdę bardzo podoba mi się ten efekt, co prawda to jest trochę inny efekt niż uzyskuję po normalnym myciu, więc jest to trochę specyficzne dla mnie, ale myślę, że będę jeszcze testować tę metodę kilkukrotnie jeszcze na pewno, plus będę jeszcze używać innych kosmetyków, żeby zobaczyć, który miks najlepiej mi się do tego po prostu sprawdzi. Jeśli chodzi o to, komu ta metoda może się sprawdzić, myślę, że przede wszystkim osobom, które mają nierównomierny skręt, który się nierówno rozkłada po głowie, czyli na przykład po jednej stronie mamy fale, po drugiej stronie mamy loki, albo na przykład osobom, które mają problem ze stylizacją tej części głowy, czyli tutaj czubka, kawałka tyłu oraz przodu. Ja na przykład mam często tak, że generalnie całkiem ładnie się końce prezentują i wszystko dookoła, ale gdzieś w tym miejscu mam taki spuszczony placek, który nie jest zbytnio zdefiniowany i myślę, że właśnie ta metoda pozwoli coś takiego po prostu pożegnać, żeby już więcej takiej sytuacji nie było. Tak jak mówię, jest to dość pracochłonna i czasochłonna metoda, szczególnie kiedy robimy to po raz pierwszy. Będę Wam mówić na bieżąco na Instagramie, jak to się u mnie sprawdza ponownie, kiedy będę właśnie testować to już przez kolejne razy i z innymi kosmetykami. To, co też zauważyłam i to w ogóle bardzo mocno, to jak skróciły mi się włosy. Nagle w ogóle są w połowie biustu, kiedy normalnie zawsze one były za biustem, już będąc kręcone, więc faktycznie ta metoda mocniej podkręciła mi końcówki. Włosy podeszły do góry. Myślę, że dzięki temu, że nie dość, że ugniatamy to właśnie z żelem na początku, pojedynczą partię, to później jeszcze wszystko dalej ugniatamy i to wszystko jest takie, wiecie, mocno ściśnięte. Moim zdaniem to jest kwestia tego. Obawiałam się, że włosy właśnie będą takie bardzo sztywne i nieprzyjemne przez tę stylizację nie na ociekających włosach. Nie jest źle, włosy faktycznie są w dotyku troszeczkę mniej przyjemne niż w przypadku stylizacji stacjonarnej, takiej na mokrych włosach, ale tak czy siak nie jest to nic takiego strasznego i takiego, co, nie wiem, wprawiałoby mnie w jakieś obrzydzenie, powiedzmy, po dotykaniu ich. Czego na pewno można przy tej metodzie uniknąć, to właśnie takiego placka z tyłu głowy, nie dość, że mniej zdefiniowanego i mniej pokręconego, to jeszcze po prostu gdzieś tam rozchodzącego się na różne boki. Tutaj faktycznie bardzo ładnie się włosy z tyłu układają i wszystko naprawdę wygląda bardzo spójnie, cała fryzura, nie ma czegoś takiego, że jedna część jest bardziej skręcona, druga mniej, więc pod tym względem naprawdę bardzo mi się to podobało. Z minusów właśnie ta i pracochłonność, bo faktycznie trochę się namęczyłam, ale uważam, że przy krótszych włosach będzie o wiele prościej i o wiele szybciej i sprawniej. Tutaj faktycznie, nie dość, że miałam ten kark w dole, to jeszcze te ręce musiały iść tam gdzieś daleko, żeby te włosy mocno rozczesać, więc faktycznie przy dłuższych włosach to jest nieco męczące, ale raczej przy krótszych już nie powinno być aż takich problemów. To, co jest najważniejsze przy tej metodzie, to to, żeby włosy były jednak mokre. One nie mogą być już takie podsuszone, one muszą być cały czas moczone, dlatego miałam pod ręką zawsze butelkę z atomizerem z wodą, więc cały czas psikałam włosy. To, co jest też drugie ważne, to żeby te włosy porządnie rozczesywać cały czas, żeby one były wygładzone, bo jeśli na przykład w którymś miejscu będziemy mieli jakiś kołtun, coś się nie do końca rozczesze, a będziemy próbowali z tym ugniatać, to po prostu wszystko pójdzie na marne i zrobimy sobie tylko jedną wielką watę cukrową i jeden wielki, jeszcze większy niż był kołtun, więc najważniejsze to to, żeby moczyć włosy na bieżąco, żeby je rozczesywać.
No i to chyba tyle właściwie z takich najważniejszych rzeczy. Jestem mega ciekawa, czy może znacie tę metodę, czy ją wcześniej próbowaliście, a jeśli nie, to serdecznie Was do tego zachęcam. I oczywiście nie przystawajcie na jednym razie, jeśli Wam coś tam nie wyjdzie, to testujcie kolejne kombinacje kosmetyków oraz po prostu dojdźcie do tej wprawy, do której ja też będę chciała na pewno dojść. Zapraszam Was serdecznie do oznaczenia mnie na Instagramie przy Waszych efektach, wtedy na pewno czeka Was fajna nagroda, kiedy będziecie w tym aktywni, kiedy będziecie kilka razy właśnie próbować i powiedzmy, że mamy na to jakoś tak miesiąc, więc do końca lutego powiedzmy, że czekam na te Wasze efekty z oznaczeniami mnie na zdjęciu i w poście na Instagramie. No i najciekawsze zdjęcia i najbardziej aktywnych użytkowników czeka mała nagroda. Ja naprawdę czuję się, jakbym była przed chwilą u fryzjera, jakby włosy były totalnie krótsze. No i teraz już się z Wami żegnam. Zapraszam Was na Instagrama oraz Facebooka Zakręcownia oraz TikToka Zakręcownia, na Instagrama oraz Facebooka Hejobaj Zakręcownia, na grupy Zapuszczaj Zakręcownią oraz Kerry Girls Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!